Cześć, moje uszanowanie, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i zapraszam Was dzisiaj na materiał o dwóch maszynach. Troszkę będzie inaczej. Dwie azjatyckie maszyny, które na polskim rynku są jeszcze, można powiedzieć, egzotykami. W teorii dedykowane dla tej samej grupy odbiorców. W praktyce są totalnie inne. Jedna z nich, marka z ponad 100-letnią tradycją. W trakcie tych 100 lat zmieniła się siedziba i właściciel firmy. Teraz jest to firma indyjska i nadal produkuje motocykle z silnikami, które wyglądają, a w niektórych przypadkach pracują jak maszyny z lat 60. Natomiast nadwozie jest bardzo oryginalne, można powiedzieć, na swój sposób takiego właśnie klasyka. Z drugiej strony mam maszynę z marki, która dopiero swoją legendę buduje, ale wchodzi na rynek z buta, prezentując coraz to ciekawsze maszyny. Można by powiedzieć również klasyk. Ja bym powiedział, że jest to custom. Custom, który jeździ zaskakująco, jak na to, co byśmy się spodziewali po egzotycznej marce. Egzotycznej już niedługo, mam wrażenie, bo jeśli jedna i druga marka będzie się rozwijała w takim stopniu, jakim się rozwija to, co zauważam na naszym rynku, to będzie ciekawie. I na pewno będzie ciekawie w przypadku tych dwóch motocykli, które stwierdziłem, że sobie zestawię, bo mają wspólne cechy, ale no są kompletnie inne. Shotgun 650 to oczywiście maszyna pokrewna do Super Meteora, którego pokazywałem już Wam jakiś czas temu. Powiedziałem też, że zabiorę się za test tej oto maszyny, ponieważ Super Meteor zaskoczył mnie pod wieloma względami. Spodziewałem się maszyny mega klasycznej, tak jakby sugerowało nadwozie i silnik tego motocykla, czy te detale jak klamki, sprzęgła, hamulca, wyjęte niczym z motocykla lat 60. Natomiast siadając na ten motocykl, odwijając pierwszy raz manetę, składając się w pierwszy zakręt, nagle okazuje się, że ten wyglądający klasycznie motocykl, on chce skręcać, on chce się rozpędzać, on ma taki wigor do jazdy, który kompletnie nie idzie w parze z wyglądem. I to też skłoniło mnie do jak najszybszego dorwania się do shotguna, ponieważ w tej maszynie absolutnie wszystko mi się zgadza, przynajmniej wizualnie. W teście Meteora zapowiedziałem, że będę troszkę roastował tą maszynę i faktycznie są takie rzeczy, które nie do końca mi pasują. Chociażby bagażnik, który dostałem w wersji testowej. Coś mi nie pasowało. Spojrzałem na ten motocykl i nie wiem, ta linia była jakaś inna od tego, co miałem w wyobrażeniu. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj oryginalnie zamontowany stelaż do bagażnika, dzięki czemu mam gdzie przewieźć swój cały sprzęt nagraniowy, gdzie go spokojnie przypiąć. Oczywiście dostałem go też z oryginalnym fotelem dla pasażera, czyli jako pełnoprawny dwumiejscowy motocykl. Niemniej jednak w katalogu, jeśli zobaczycie zdjęcia, w których ja się po prostu zakochałem, ten motocykl występuje jako maszyna jednoosobowa, dlatego naturalnie pasowało mi ją postawić obok Bandy Napoleona. Bez rzeczonego siedzenia, linia tego nadwozia, wszystko mi się zgadza. Te klamki, które dalej wyglądają jak relikt lat 60., ale w czarnym kolorze, dodają mu takiego smaku. Jest nostalgicznie, jest klasycznie, ale mimo wszystko jest taki sznyt nowoczesności. Do tego motocykla absolutnie pasuje mi zawieszenie upside down Showy. Amortyzatory z tyłu, dwa, wahacz wleczony, to jest też taki relikt troszkę przeszłości. Coraz częściej producenci sięgają mimo wszystko po centralny amortyzator albo robią nadwozie typu Softail. I powiem szczerze, gdyby tutaj takie występowało, byłoby bajecznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że maszyna ta naprawdę wygląda bardzo konsekwentnie i dobrze. Nie przypominam sobie drugiego motocykla, który miałby chociażby półki górne i dolne pomalowane w kolor nadwozia. No może Benda, Napoleon, ale to się nie liczy, ona jest czarna, a półki zazwyczaj są czarne. Najistotniejszą rzeczą w każdej maszynie jest oczywiście jej serce i te pompuje 47 koni. Dodatkowo ma 52 Nm i generalnie odczucia z jazdy są bardzo podobne do tych, które fundował Super Meteor. Chociaż na papierze występują delikatne zmiany, ale to są raptem 0,2 Nm momentu i
pół konia mechanicznego mocy. Tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że shotgun mimo wszystko jednak troszkę lepiej sobie daje radę, lepiej przyspiesza, jest jeszcze chętniejszy do jazdy, ale wynika to z faktu, że nie mamy tutaj wysokiej szyby, nie mamy kufrów, jest po prostu delikatnie lżejszy. Przypuszczam, że też symbolicznie, ale jednak. Osiągi silnika są wystarczające. Pewnie możemy się włączyć do ruchu. Spokojnie możemy wylecieć na trasy, trzymać te 140 bez najmniejszego problemu. Niemniej jednak, już to wspomniałem, brak szyby powoduje, że te 140 km na godzinę to walka z wiatrem. I jako taki miejski cruiser ten silnik jest absolutnie rewelacyjny. Co do jego kultury pracy, nie sprawdziłem tego, przyznam, przed nagraniem, jakie tu jest wykorbienie. Domyślam się, że tłoki chodzą razem, bo pracuje on jak taka jednocylindrówka troszkę, czyli stary jednocylindrowy, sporych rozmiarów olejak. Jest kulturalnie, nie ma zbytnio wibracji, a przynajmniej nie takie, jakie by mi przeszkadzały przy stylu jazdy, jakim na tym motocyklu zdecydowanie będziemy preferowali. Teraz proszę się nie śmiać z 2-metrowego człowieka na stosunkowo małym motocyklu, ale przy mnie wszystkie motocykle wyglądają na małe. Po prostu mam 2 metry wzrostu i na każdym motocyklu wyglądam zazwyczaj dość słabo. Ale ja nie jeżdżę wyglądem, mogę Wam powiedzieć, jak się na nim czuję. A czuję się na nim wyjątkowo dobrze. Kanapa jest długa, mogę się daleko odsunąć. Podnóżki mam w tym momencie zamiast wysunięte jak w Supermeteorze, mam je praktycznie jak w motocyklu, powiedzmy klasycznym nakedzie. Kierownica jest niższa niż w Supermeteorze, jesteśmy bardziej pochyleni. No jak to powiedziałem, cruiser, ale z takim, wiecie, sznytem trochę zwariowanym. Troszkę zachęcający do tego, żeby w tych zakrętach jednak mu odwinąć. Jak już mówiłem, on troszkę zachęca do takiej agresywnej jazdy. Pozycja za kierownicą, te cofnięte podnóżki powodują, że zdecydowanie łatwiej jest się usadowić na miejscu kierowcy, troszkę tyłek zsunąć z fotela, wystawić kolanko, pobawić się po prostu balansem i, co najfajniejsze, przytrzeć podnóżkami w zakręcie. W zasadzie bez jakiegoś większego problemu. Jedyne, co mnie trzyma w tym momencie, to opony, których jakby marki nie do końca jestem pewien i kojarzę. Chociaż jeszcze żadnego uślizgu nie załapałem, więc chyba nie jest z nimi aż tak źle. Heble są niezłe, jak już wspomniałem, wystarczające do tej maszyny. I nie ma tutaj tego efektu jak w Supermeteorze, że ten tylny pracował jakby był bębnowy. Oba chodzą, działają, czuć ABS, że włącza się do akcji. O, teraz mnie troszkę wybił tył. Nie, no ten tył też jest troszkę mocniejszy od przodu, a przynajmniej takie wrażenie sprawia. Od 0 do 100 i do 0. Przydałby się obrotomierz, bo jednak skubaniec mocny jest. Benda Napoleon to troszkę inna bajka. Mam wrażenie, że Benda tym konkretnym motocyklem chce pokazać, że my jesteśmy Chińczycy, nie potrafimy robić fajnego motocykla, to patera. No i tak patrzę, oglądam i jestem zafascynowany poziomem detali, który tutaj występuje, bo wszystko jest w teorii spasowane i wykonane dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli od motocykla nie chińskiego, ale japońskiego, europejskiego, czy nawet amerykańską motoryzację. Ja nie oszukujmy się, w tym kierunku chyba najmocniej biją, no bo spójrzcie na niego. To jak wygląda, to jedna sprawa, jak to się przekłada na jazdę i odczucia w trakcie. I tu jest absolutnie pod każdym względem zupełnie inaczej niż na shotgunie. Shotgun zostawia takie poczucie mimo wszystko, ten dźwięk silnika, praca, to jak ten silnik się wkręca, we mnie wzbudzał takie jakbym jeździł na starym jednocylindrowcu, co chyba zresztą wcześniej już mówiłem. Bardzo fajne przyspieszenie, bardzo fajnie rusza, świetny do poruszania się po mieście, na trasę powiedzmy, że wystarczający i przede wszystkim pozycja za kierownicą jest
Jeśli miałbym polecać, rekomendować, to ewidentnie ludziom mojego wzrostu, to ewidentnie shotgun. W przypadku Napoleona podnóżki są troszkę dalej wysunięte do przodu. Kierownica też jest taka dość specyficzna i jak widzicie wymusza taką pochyloną pozycję, co w moim przypadku 2 metrów wzrostu powoduje, że tutaj ewidentnie ta noga będzie mi prędzej czy później drętwiała i to już wiem, zresztą z autopsji. Plusem jest kanapa, na której mogę się odsunąć dalej. W związku z powyższym tutaj mam kąt ugięcia kolan bardzo przyzwoity, ale jestem tym bardziej pochylony na kierownicę, tak troszkę na sportowo wręcz bym powiedział, także kiepsko. Bardziej wyprostowana pozycja byłaby lepsza, ale nie pasowała do tej budowy motocykla najzwyczajniej w świecie. No ale z drugiej strony znowu, to jest maszyna raczej na krótkie odcinki, na typowo miejskie podróże i jestem w stanie mu to wybaczyć. A, właśnie, patrzcie na to. Tu denerwujące te przewody, które gdzieś tam się ocierają o plastiki. No i to jest coś, co przyjrzę się i spróbuję wyeliminować jeszcze, bo psuje mi to obraz tego motocykla. To jest najważniejsza z tego wszystkiego część tego pojazdu. Silnik Widlasta dwójeczka o pojemności około 450 cm3. Zresztą na innych rynkach właśnie jest sprzedawany jako 450, nie jako 500, no ale rozumiem ujednolicenie nazewnictwa, żeby tutaj nie komplikować jakoś specjalnie użytkownikom. I co mogę o nim powiedzieć? Jest specyficznie, jeśli chodzi o działanie, ponieważ mamy tutaj jakiś trik, który występuje w każdej bendzie i od pierwszej 125 już bardzo mnie to dziwiło. Na zimnym silniku ten motocykl się dławi i nie chce iść tak, jak iść powinien. To jest takie, nie wiem, chyba poziom zabezpieczenia. Nie doczytałem się nigdzie, żeby ktoś na to więcej zwrócił uwagę, a widzę to w każdych bendach. Czuć ewidentnie, może mniej przy 125, ale tutaj przy tej 500 już zdecydowanie, że on nie ma takiego wigoru na samej jeździe. Natomiast jak już się rozgrzeje, nie jest to silnik jakoś piekielnie wysokoobrotowy, ale mimo wszystko kręci się wyżej niż royalowy silnik. Jest obrotomierz, na którym widzicie, na jakich obrotach aktualnie się znajduje, a powiem Wam, że te obroty bardzo, bardzo szybko wchodzą. I on się kręci po prostu jak szalony, co jest jego bardzo dużym, moim zdaniem, minusem, bo tutaj chciałbym właśnie widzieć takiego powolnie kręcącego się sprzęta, który przy 4000 już prosi o zmianę biegów. Nie, on tutaj podchodzi pod odcinę i chce ewidentnie więcej miodu. To jest maszyna taka z pazurkiem rzecz. Na samym początku powiedziałem, że Benda dopiero buduje swoją legendę, ale czy ktoś wie, kiedy się zaczęła jakby budować legenda Bendy u nas na naszym polskim rynku? Pewnie nie, albo nie wszyscy pamiętacie. Nie jestem pewien, czy na kanale jest jeszcze ten materiał, ale w 2010 roku na targach poznańskich pokazywałem, albo nawet rok wcześniej, pokazywałem pierwsze motocykle marki Benda. Wtedy już 125, która się zbliżała do granicy 10 000 złotych. Coś, co na tą chwilę było nie do pomyślenia, jeśli chodziło o motocykle marki Romet, Junag, Kiway, Kingway itd. 10 000 złotych to była zaporowa stawka i już wtedy to motocykle były drogie, ale faktycznie widać było detale, które powodowały, że okej, może ta kasa nie była do końca źle wydana, natomiast była to bardzo świeża marka, importer bodajże z okolic Grodziska Mazowieckiego, jeśli dobrze pamiętam. Nie poszło zbyt dobrze, no bo chińską markę w takich pieniądzach sprzedać 125 jeszcze przed zmianami dotyczącymi przepisów jazdy na kategorii B prawa jazdy, więc było jeszcze dla nich za wcześnie. Później Zipraven Lux, Zipraven X, 2016 rok Romet RCR i 2020 rok Benda Szynszyla, która została wprowadzona tak na dobrą sprawę tylko dlatego, że Benda, tak jak inne brandy typu Watch, QJ i tak dalej, chcą po prostu istnieć już pod swoimi markami na rynkach światowych. I tak jak wtedy te 125 wyglądały lepiej, ale widać było pewne
zapożyczenia z innych chińskich maszyn, tak do dzisiaj się tutaj dużo nie zmieniło. Manetki, które są poprawne, są bardzo ergonomicznie umieszczone, są wszystkie przyciski, tu się wszystko zgadza, ale wyglądają jak ze skuterka za 5-6 koła i występują w absolutnie całej masie innych chińskich motocykli. To plus manetki samo w sobie, gumy manetek, mogłoby być bardziej dopracowane, żeby dopieścić wygląd takiego sprzętu. Fajnie byłoby mieć na przykład taki materiał skóropodobny z takim przeszyciem jak tutaj. Byłoby wtedy pięknie, ale musi być też zostawione pole do popisu dla gościa, który nie dość, że kupuje seryjnego customa, to jeszcze będzie chciał się wyróżnić i dodać te kilka detali do swojej upragnionej maszyny. Ekran. Kolejna rzecz. Michał wspominał, że jest to kolorowy wyświetlacz, tam zachwycał się, kolorowy, dotykowy wyświetlacz w takiej klasie motocykla. Okej. To samo jest w QA-u X-Lite na przykład. Kolorowy, no ma ich 5 czy 6 kolorów, które wyświetla. Ta dotykowość ekranu to nie jest tak, że on jest cały dotykowy, macie po prostu 2 przyciski pojemnościowe i tyle. Też występujące w setkach innych motocykli na naszym rynku i nie tylko. Natomiast pomijając te manetki, reszta absolutnie wszystko do siebie pasuje. Pasek napędowy, którego nie znajdziecie w tej pojemności w żadnej innej maszynie, żadnej innej marki. Ładnie brzmiący wydech, fajnie wszystko jest spasowane, skręcone, wszystko jest dobrane do siebie tak naprawdę przyzwoicie, że tutaj, no do czego tutaj się jeszcze przyczepić i co tu Wam mogę opowiedzieć. Właściwie to mamy tu dwie fajne maszyny na rynku, na którym tego typu motocykle, dokładnie tej klasy, już dawno nie miały przedstawiciela, godnego starych, poczciwych wirażek czy shadowek. Ale oba trochę wymykają się kategoryzacji, zarówno pod względem ducha, jak i formy. Shotgun, z tym nazwijmy to modułowym zadupkiem, jest szalenie uniwersalny w swojej budowie. Prosty technicznie, ale wystarczająco nowoczesny, by po prostu wsiadać i jeździć. Wygląda dobrze, tak troszkę nietypowo. Z pojedynczym fotelem troszkę bobber, trochę jednak sport cruiser. Jak trzeba, jest gdzie wrzucić bagaż lub przewieźć pasażera. Wszystko w pakiecie. Benda natomiast jest bezkompromisowa, tylko kierowca i maszyna. Fajnie zbudowana, zdecydowanie bardziej współcześnie od strony technicznej. To w sumie już standard dla Chin, wabią nas wyposażeniem i wyglądem w atrakcyjnej cenie. Ale tutaj dodatkowo to wszystko łączy się w naprawdę spójną całość. Wybór między nimi? Tak naprawdę to kwestia własnych preferencji. Osiągi są niemal identyczne. Wyposażeniem Benda wysuwa się na prowadzenie. Osobiście wzbudza we mnie takiego małego łobuza, ze względu na to, jak oddaje moc, brzmi i się prowadzi. Royal dużo nie ustępuje, ale jednak dla mnie maszyna ta jest bardziej taka dostojna. Producentów jakoś bardzo bym się nie obawiał, pozostaje kwestia obsługi importerskiej. Royal zwyczajnie daje tu więcej, dłuższa gwarancja, dłuższe interwały międzyprzeglądowe, do tego cała ta społeczność już zbudowana wokół marki. Benda, można powiedzieć, raczkuje w tym temacie, ale też jest zwyczajnie tańsza. Co konkretnie wybrać? No ja nie pomogę, ale mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Wam te maszyny z mojej perspektywy. I tym samym kończę. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, do następnego. Jeśli masz jeszcze chwilkę, zerknij na pozostałe materiały.